Witajcie. Paczuszka z AliExpress, klocki Lepin. Nie wiem, czy nadal nazywają się Lepin. Oczekuję w pacuszce Forda Mustanga. Zamówienie złożyłem 3 kwietnia, dzisiaj jest 20 kwiecień, więc 17 dni i paczuszkę dzisiaj odebrałem. Cena 180 zł, 1400 części ma być elementów w paczuszce. Paczuszka obszerna, tak jak mówię, wysyłka darmowa. Obszerny pakunek. We wcześniejszych filmikach, które nagrywałem, klocki były Lepina. W tej chwili już Lepin nie sygnuje tych wszystkich swoich produktów, przez to, że Lego ich trochę pogoniło. Zakup tego modelu po prostu z ciekawości. Cena też jest taka jakaś jest kusząca, można powiedzieć. Oryginalny zestaw Lego tego auta to jest około 700 zł. Tutaj jest cena 180 zł. Zakup takiego auta, żeby postawić je na półkę gdzieś w jakiejś gablotce, myślę, że to jest dobre. Zaraz zaczniemy całą budowę. Nie wiem, co by Was mogło jeszcze interesować. Paczka przez cło przeszła bez żadnych problemów. 17 dni czas oczekiwania, nie jest to długo. Zamawiam też jakieś czasami figurki. Ostatnio klocków troszkę mniej zamówiłem. Paczuszki są numerowane. Nie wiem, czy mają wpływ, czy coś zmienili w tej sprawie. Tu są jakieś elementy. Będziemy powoli składać, będziemy nagrywać i zobaczymy, jak czasowo nam to wszystko wyjdzie. Chciałem Wam pokazać koła, opony. Ten plastik nie jest słabej jakości, jak zawsze w tych klockach z Chin. Są to ewidentnie klocki, tak jak już wcześniej wspominałem w wielu filmikach Lego. Łączenie tych klocków w tym przypadku nie stanowi żadnego większego problemu. Nie mają żadnego logo. Puste, czyste klocki. Widzę, że nawet nie ma jakichś szpar. Kiedyś we wcześniejszych zestawach było tak, że te niektóre klocki miały szpary tutaj. Trzeba będzie pewnie mocno dociskać, bo zestaw przyszedł bez kartonu, bo w takiej chyba opcji był tylko bez kartonu. Przyszedł w tym worku. Nie widzę, żeby któreś z elementów były gdzieś jakoś wygięte, odkształcone czy coś takiego. No dobra, zaczniemy segregować z synem, bo to w dużej części też jest dla syna zakup, żeby się pobawił, żeby w czasie kwarantanny miał co robić. Oprócz nauki zdalnej mogę Wam jedną rzecz pokazać. Nie wiem, czy będzie widać. Musiałoby być białe tło. Znajdziemy może białą kartkę i zobaczymy, czy na białym tle to widać. Powiem Wam, o co chodzi dokładnie. Zobaczcie klocki w tym miejscu, powierzchnię. No to są właśnie klocki Lepin. Nie są one najlepszej jakości, jak wspominałem przed chwilą, że łączą się dobrze, ale wymiarowo one gdzieś tu mikrodziesiątki milimetrów uciekają. No dobra, zaczynamy zabawę. Po 20 minutach mamy elemencik ułożony. No, szczepianie tych klocków wymaga trochę siły tu w niektórych miejscach, ale działamy dalej. Pierwsza 31:30. Auto nabiera kształtu.
podasz 3, 2 takie ten? Kanapa przednia i kanapa tylna. Fotele. No kanapa składa się. Coś oczywiście. O, cyk. Cyk, to jest lepin. Tutaj tak ciężko to wszystko chodzi, ale jest ok. Przepraszam Was za przeskok w budowaniu, ale w związku z zaistniałą sytuacją na świecie teraz, koronawirus, ja pracuję, dzieci zostały w domu i nie mogły się powstrzymać, więc skończyły zestaw układać. Całość zajęła nam około 7-8 godzin. No dzieciaki trochę się męczyły, bo ta instrukcja do tego zestawu nie jest zbyt czytelna. Te granatowe klocki w instrukcji totalnie się zrywają. Klocuszki, które zostały z budowy, to jest tam niewielka ilość jakichś pinów i innych klocków. Omówimy wady tego modelu, bo tych wad troszkę jest i zaraz zaprezentujemy cały dalej model tego Mustanga. Wady są takie, iż klocki, które te płaskie, śliskie, nie są fajnie odlane, nie są jakoś wszystkie identyczne, albo są identyczne i mają krzywo lekko formę, ponieważ są gdzieś tutaj takie większe szpary, nawet na tej kamerze sportowej to widać, może później, albo zaraz pokażę. Zobaczcie, jakie są szpary, nawet po przekładaniu na odwrót tych klocków pozostają gdzieniegdzie takie szpary. Mi to tam nie przeszkadza w tym modelu, więc on będzie stał na półce. Znacie moje zdanie na temat kupowania klocków. No i właśnie, Lepin. Już nie firmował tego modelu, ponieważ Lego gdzieś ich tam pogoniło. I na instrukcji nie jest już to Lepin. Otwierają się drzwi przy ruszaniu kołami czy tam kierownicą. Tutaj są przekładnie zastosowane. Możemy położyć fotel. Momencik. Weźmiemy sprzęt. Kładziemy kanapę. Wsiadamy do tyłu. Kładziemy kanapę. Możemy tutaj sobie zasiąść. Ten model ma zdejmowany dach. Tak jak mówiłem, pewnie będzie widać te przerwy. Model prezentuje się tak. Dźwignia do pewnie zmiany biegów. No to dość ciekawy model. Wykonanie w skali od 1 do 10 ja bym dał 7. Tak jak mówię, dużym minusem są te szpary. Dużym minusem jest wczepianie pojedynczych klocków. No, dzieciaki miały trochę problem z wciśnięciem ich, z wciśnięciem wąskich elementów gdzieś. Jednak ten Lepin, nazywajmy to Lepinem, ok? Dobra, nazywajmy to Lepinem. Jest jakościowo daleko za Lego i sprawia kłopot. Na przykład długie elementy, pojedyncze czy podwójne, szerokie listwy, tutaj akurat nie będzie widać, ale mają problem z zachowaniem prostej linii, gdzieś tam się wypaczają. Bałem się, że te drzwi przy zamykaniu nie będą dochodziły tak elegancko. No te chodzą fajnie drzwi. Te drzwi już chyba tak fajnie nie chodzą, z tego co dobrze pamiętam. No trzeba trochę siły użyć. Jak na model, no widzicie, tu na przykład teraz w tej masce klocek odchodzi, chociaż nic z nim nie robiłem. Trzeba po prostu je mega mocno pościskać i wtedy to ma jakiś sens i jakoś wygląda. Silnik prezentuje się całkiem fajnie. Nie znam tutaj tych wszystkich elementów. Akumulator, chłodnica, tu jakiś wlew do płynów, jakiś filtr powietrza pewnie, drążki usztywniające zawieszenie, no przewody, no tak całkiem fajnie tutaj to jest zaprezentowane. Paski klinowe, logo Mustanga i
chyba jedyna różnica jaka jest w tych modelach między Lego oryginalnym a Lego Lepin, Jezus, co ja mówię, a klockami tymi tutaj oto. Jest logo tutaj na korku do wlewania oleju, pewnie to jest korek, i tu jest jakiś orzełek, a według instrukcji powinien być konik, czyli Mustang. No, nie wiem co jeszcze dokładnie powiedzieć. Brakowało to z kolejnych minusów. Brakowało tutaj klocków. Tu powinny być długie listwy. Brakuje po 2 piny, więc będzie trzeba dobrać tutaj jakieś klocuszki i wrzucić je, chociaż mi to nie przeszkadza. Maska się domyka. Wygląda to całkiem ok. Tutaj na tych skośnych widać, że gdzieniegdzie są szersze, większe przerwy lub mniejsze. Jest to związane właśnie z niedokładnością w odlewaniu i w produkcji tych klocków. Autko od spodu prezentuje się tak. Mamy tutaj 4 wydechy, które się demontuje przy tuningowaniu. Zaraz go stuningujemy. Pokrętło do regulacji zawieszenia. Przekładnia od kierownicy. Wydaje mi się, że ten zakres jest słaby. Nie wiem, czy tu będzie widać. Te koła są takie lekko luźne i jest różnica. Pewnie prosto nie ma zbieżności tak zwanej. No dobra, będziemy teraz autko tutaj szybko stuningujemy je. Jak za tą cenę 180 zł, gdzie w Polsce ten model dochodzi do 700-800 zł oryginalne, ja uważam, że za tą cenę warto było go kupić, postawić na półkę i niech stoi. No przecież nie będę się tym bawił, bo dzieciaki też się tym raczej nie chcą bawić. Jak do zabawy to kupujemy oryginalne klocki. Syn sobie kupuje, córka już wyrosła troszkę, ale młody tam jeszcze czasami jakieś zestawy sobie kupi i też układamy i jakościowo wiadomo, że wtedy zupełnie inaczej człowiek to odbiera. Zaczynamy tuning. Pierw włożymy tutaj taki Mega Engine. Też jakieś ma tutaj takie bajerki stworzone. Zamykamy, maska całkiem dobrze, wszystko to jest tutaj dopasowane. Muszę odłożyć kamerę. Postawimy ją tu, nie wiem czy będzie widać. Z przodu ma taki pług, przyczepimy pług. No i to całkiem też dobrze się tutaj montuje. Z tyłu montujemy płetwę, czy jak to tam się nazywa. Nie jestem jakimś zapalonym człowiekiem od motoryzacji. Trzeba podnieść zawieszenie. Robimy to pokrętłem tutaj z tyłu. Zawieszenie się podnosi. Powinno się wyjąć te rury tutaj z tyłu, ale ja tego nie będę robił. W częściach dodatkowych mamy tutaj takie fajne rury wydechowe, które się wpina. Cyk. Tu można sobie pewnie gdzieś indziej je trochę je podegniemy. Ideą kupowania tych klocków moją jest to, żeby pokazać Wam jak to wygląda, czy chcecie zainwestować, kupić i postawić na półkę sobie taki model, który ja się nie bawię. Nigdzie tutaj nie ma takich elementów, może poza tymi 2 pinami wystającymi tu i tu, gdzie mogłoby być widoczne Lego firmy Lego, logo firmy Lego. Jeszcze musimy wytlenek czegoś tam, czy tam, nie wiem, jakieś nitro wrzucić tutaj. Wytlenek to raczej nie, ale jakieś nitro tu się wrzuca do bagażnika. Trzeba zostawić miejsce na czarny worek. No dobra, no i autko mamy stuningowane. Możemy wrzucić tutaj inne rejestracje, jakie chcemy. Takie załączyli naklejki, można było stworzyć sobie. No i auto prezentuje się w tej chwili tak. Mi się bardzo podoba ten model. O, widzicie? Cyk, coś tutaj jednak nie hula, nie dochodzi gdzieś ta rejestr. O, maska. Teraz jest, zostawiam odciski palców.
Sami zobaczcie, jak się prezentuje ten Mustang i czy warto, sami ocencie, czy warto kupować, czy nie. Ja uważam, że tak. Cena nie jest z kosmosu, 180 zł. Auto stanie na półce z innymi zestawami Lego i raczej nie będę nim tutaj po podłodze jeździł, nie będę go ulepszał, nie będę oświetlenia wyrzucał czy napędu, bo tak jak mówię, nie mam takiej potrzeby. O, jeszcze jedna fajna rzecz, taki drobny smaczek. Z tyłu w lusterku odbija się auto, które jedzie za nami. Chyba na wszystko, co chciałem powiedzieć o tym modelu. Dzięki, że mnie oglądacie, dzięki, że subskrybujecie, że lajkujecie lub nie. Zależy, jak Wam się podoba. Kolejne filmiki pewnie za jakiś czas. No i do usłyszenia. Pozdrawiam Was.